Witam wszystkich. Zrobiłem już kilka filmów na temat ślubu w Rumunii. Pokazałem Wam, jak wyglądał nasz ślub cywilny, ślub kościelny, jak wyglądało nasze przyjęcie weselne oraz omówiłem też w jednym z filmów, jakie dokumenty są potrzebne, żeby zrealizować taki ślub w Rumunii. A w tym filmie chciałem powiedzieć, jaka jest tradycja dnia następnego, z czym się ona wiąże, dzień po ślubie właśnie. No i to jest taki dobry temat, żeby szybko opowiedzieć w tym odcinku z serii 5 minut o Rumunii. Serdecznie Was zapraszam. W filmie, w którym pokazałem Wam, jak wyglądało nasze przyjęcie weselne, powiedziałem, że na takim przyjęciu nie jest podawana zupa. I to jest prawda, ponieważ Rumuni nie jedzą zupy na przyjęciach weselnych, nie podaje się jej w ogóle. Wygląda to inaczej niż w Polsce i tak jak u nas przeważnie taką tradycyjną zupą jest rosół, który jest serwowany na weselach, to tutaj zaczyna się przyjęcie od takich przystawek, takiego drobnego poczęstunku, a później jest podawane od razu jakieś drugie danie. W Polsce nawet zdarzało się tak, że są podawane dwie zupy w ciągu przyjęcia weselnego. Ja byłem na takich przyjęciach, gdzie właśnie ten tradycyjny rosół był na początku i później też podawany był na przykład barszcz z krokietem. Jak już goście byli tacy rozbawieni i trochę napili się alkoholu, no to właśnie jedli taką nawet drugą zupę podczas tego przyjęcia. Jak się tutaj przeprowadziłem do Rumunii i dyskutowałem z Aną na temat ślubu, byliśmy zaręczeni i wiedzieliśmy, że ten ślub tak czy inaczej wkrótce go zrealizujemy i będziemy małżeństwem, to właśnie byłem zaskoczony, jak ona mi powiedziała pierwszy raz, że nie podaje się zupy, jeśli chodzi o przyjęcia weselne w Rumunii. Nawet dyskutowałem z jej tatą, mówię, a to może zrobimy, jakby przyjechali jacyś goście z Polski. On nawet tak się trochę zdenerwował, może nie zdenerwował, ale tak się oburzył, powiedział, że a to jak tak chcecie podawać zupę, to jest wstyd, żeby podać zupę na przyjęciu weselnym, to sobie róbcie wesele w Polsce. No i tak też powiedział, ale oczywiście nasz ślub odbył się w Rumunii. Nie żałuję, że tak się stało. Wszystko wyszło bardzo fajnie, wszyscy goście byli zadowoleni, my również. No i obeszło się oczywiście bez tej zupy, także wyglądało to tak, jak powinno być w tradycji rumuńskiej. I dopiero następnego dnia, jak już jest po przyjęciu weselnym w Rumunii, to zaprasza się takich gości, tych, którzy byli na przyjęciu weselnym, ale zwłaszcza taką najbliższą rodzinę, nie przychodzą już wszyscy, tylko ci najbliżsi, no i zaprasza się ich na zupę, przychodzą do domu. To jest ważne, że takie przyjęcie powinno być zrealizowane przeważnie u pana młodego. W naszym wypadku to było inaczej, ponieważ ja nie mam swojego domu tutaj w Rumunii i to przyjęcie zostało urządzone oczywiście u rodziców Any. No i tam też przyszli goście, którzy byli zaproszeni, no i wtedy mieli okazję zjeść tą zupę. Wtedy podawaliśmy dwa rodzaje zupy. Jedna to była ciorba de peñișoare, a druga to była ciorba de burtă. Mieliśmy taką zupę oraz drugie danie zamówione z cateringu, także zostało nam to przywiezione, no i wszyscy goście mieli okazję zjeść. Jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że całe to takie wydarzenie dnia następnego, kiedy goście przychodzą zjeść tą tradycyjną zupę po przyjęciu, nazywa się ciorba de petrace. Mam nadzieję, że tutaj nie przeinaczę znowu nazwy, ale oczywiście ją napiszę tutaj, żebyście mieli wgląd do tego, jak to się nazywa. W trakcie takiego przyjęcia, jak już goście sobie pojedzą, zjedzą zupę, zjedzą drugie danie, to dochodzi do takiego pewnego wydarzenia. To ma miejsce przeważnie tylko i wyłącznie na wsiach, ponieważ w mieście ludzie tego nie robią, ale na wsi ludzie przywiązują taką bardzo dużą wagę, jeśli chodzi o jakieś tradycje i tego typu rzeczy. Nie wiem, czemu ta tradycja ma miejsce. Próbowałem się pytać Any i w zasadzie nawet ona tak do końca nie umiała mi tego wytłumaczyć, ale jest coś takiego, że trzeba wybrać rodziców panny młodej, czy tam pana młodego. Ode mnie akurat z Polski nie było moich rodziców na ślubie, ale
goście wybrali tatę Any, no i mieli za zadanie, żeby go tak trochę upokorzyć. To znaczy w tym sensie, żeby pomalować mu twarz szminką na przykład. Zrobiły to dziewczyny, które były tam jakieś ciotki, kuzynki na tym przyjęciu. Tutaj nie będę wstawiał żadnych urywków filmów, mimo że nagraliśmy je prywatnie, ponieważ nie chcę, żeby ktokolwiek miał do mnie pretensje, że takie rzeczy pokazuję na YouTubie. Więc zachowam to dla siebie, no i dla Any, i dla całej rodziny. Także tym niestety nie będę mógł się z Wami podzielić w tym filmie. Aczkolwiek zrobiłem taki krótki urywek filmu, gdzie później byliśmy wożeni na takim wózku, taki wózek na kółkach i dwie osoby ciągły najpierw tatę Any, a później mnie i naszego świadka. Razem z nim siedziałem na tym wózku, siadłem mu na kolanach, bo jestem lżejszy od niego, no i dwóch mężczyzn, dwie osoby z rodziny ciągły nas tak po ulicy i bardzo zabawnie to wyglądało. Także tutaj pozwoliłem sobie zrobić właśnie taki krótki urywek filmu, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. No i jest tak wyedytowany, żeby nie było jakoś specjalnie widać, kto tam jest na tym filmie, więc zachowałem tam jakąś prywatność taką, o której tutaj mówię. No i serdecznie Was zapraszam na krótki urywek filmu. I to jest wszystko, co chciałem powiedzieć w tym filmie. To był taki szybki odcinek. Myślę, że to jest chyba jeden z ostatnich filmów, jak nie ostatni, który chciałem zrobić w kwestii ślubu w Rumunii. Nie wiem, czy jeszcze jakieś tematy nasuną mi się na myśl, żebym mógł tutaj omówić, przedyskutować, czy cokolwiek jeszcze pokazać. Jeżeli Wam się podobał ten film, dajcie oczywiście łapki w górę, skomentujcie go w jakiś sposób, subskrybujcie nasz kanał, no i do zobaczenia w następnych odcinkach.